Czy kiedykolwiek miałeś wszystko, czego mogłeś pragnąć, ale mimo to czułeś, że czegoś brakuje? Żyjemy w erze obfitości. Więcej wyborów, więcej komfortu, więcej połączeń i, ironicznie, również więcej pustki. Blaise Pascal ostrzegał już, że źródłem ludzkiego nieszczęścia jest nasza niezdolność do znoszenia ciszy i samotności w pokoju. Ale czy to jest całe wyjaśnienie? A może istnieje coś głębszego, pochodzącego z wewnątrz, coś, co zostaliśmy uwarunkowani ignorować? Celem tego filmu jest spojrzenie na tę pustkę nie jako na wroga, ale jako na ostrzeżenie, szept duszy chcącej być wysłuchaną. Zbadajmy, dlaczego to uczucie niekompletności pojawia się nawet bez widocznego powodu i jaka jest ukryta wiadomość za smutkiem, który odczuwamy. Często nie potrafimy nawet wyjaśnić, skąd on pochodzi. Nie ma konkretnej traumy, żadnej katastrofy, po prostu się pojawia. Przychodzi podstępnie. Rano, nawet po dobrej nocy snu, zmęczenie już tam jest. Czasami nachodzi nas w środku ożywionej rozmowy, gdy zbiorowy śmiech zostawia cię na zewnątrz. Innym razem insynuuje się pod koniec zwykłego dnia, gdy cisza pokoju ujawnia, że brakuje czegoś ważnego. To nie jest smutek, który krzyczy. On jedynie szepcze i właśnie dlatego pozostaje niezauważony. Próbujemy uciec od tej ciszy. Włączamy podcast, włączamy serial, przyjmujemy zobowiązania, wypełniamy czas wszystkim, oprócz prawdziwej obecności. Jednak ten cichy smutek nie jest wadą, ale wskazówką. Ujawnia, że ignorujemy coś istotnego w nas, być może żyjąc życiem, które wydaje się słuszne dla świata, ale niewłaściwe dla tego, kim naprawdę jesteśmy. Carl Jung przypominał nam, że oświecenie nie przychodzi z wyobrażania sobie światła, ale z konfrontacji z własną ciemnością. A ta ciemność często jest właśnie tym uczuciem smutku, zduszonym wołaniem o autentyczność. Myli się ten, kto myśli, że rodzi się ona z porażki. W rzeczywistości może pojawić się, gdy wszystko wydaje się układać. Ponieważ sukces, jeśli zbudowany na fałszywym fundamencie, również pozwala pustce się zagnieździć. Ten ból jest wynikiem rozłamu, nie z innymi, ale z nami samymi. Żyjemy w czasach, gdy każda chwila musi być wypełniona. Cisza jest wypełniana hałasem, pustka jest znieczulana bodźcami. Rezultat? Nigdy nie byliśmy tak zajęci i jednocześnie tak głodni czegoś prawdziwego. To jakbyśmy nieustannie próbowali uciec od czegoś, czego nie potrafimy zidentyfikować. Cisza przekształciła się w lustro, któremu unikamy spojrzenia w twarz, a ten nadmiar połączeń, ta lawina informacji, wiadomości, alertów, ostatecznie oddalił nas od nas samych. Aldous Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie przewidział tę nową formę zniewolenia, nie przez zewnętrzne narzucenie, ale przez nadmierną przyjemność, która usypia nas od wewnątrz. Mówił, że dojdziemy do punktu, w którym pokochamy własną opresję. Będziemy czcić technologie, które tępią naszą zdolność myślenia. I jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Media społecznościowe oferują przynależność, walidację, szczęście, ale wszystko w sposób fragmentaryczny, szybki, płytki. A kiedy efekt mija, pozostaje dziura jeszcze większa niż wcześniej. Filozof Byung-Chul Han opisuje nasz czas jako społeczeństwo zmęczenia. Żyjemy pod presją bycia bardziej produktywnymi, bardziej efektywnymi, bardziej wydajnymi. A w tym szalonym tempie nie ma miejsca na po prostu odczuwanie. Nie ma czasu na słuchanie tego, co dzieje się w nas. I właśnie wtedy pustka rośnie. Nie z braku bodźców, ale z ich nadmiaru. To, co istotne, znika pod ciężarem tego, co zbędne. Gdy wszystko wokół nas jest hałasem, cisza staje się zagrożeniem. Jednakże to właśnie w tej ciszy mieszka uzdrowienie. Od starożytnych czasów filozofowie próbowali odpowiedzieć na to samo pytanie. Dlaczego czujemy, że czegoś brakuje, nawet gdy pozornie mamy wszystko? Jean-Paul Sartre, filar egzystencjalizmu, wierzył, że ta pustka jest ceną wolności. Według niego człowiek jest skazany na wolność, co oznacza, że nie mamy z góry określonej istoty. To my musimy tworzyć sens dla naszego istnienia, a wraz z tą wolnością przychodzi również niepokój. To uczucie nieobecności, niewiedzy dokąd iść lub kim być, pochodzi właśnie z tej ogromnej wolności i braku gwarancji. Człowiek, mówił Sartre, jest tym, co wybiera być. Ale gdy wszystko jest otwarte, możemy czuć się zagubieni, sparaliżowani przed nieskończonymi możliwościami. Viktor Frankl, psychiatra i ocalały z Holokaustu, rozpoznał tę współczesną chorobę jako niewidzialną epidemię, pustkę egzystencjalną. Zauważył, że gdy tracimy kontakt z głębszym celem życia, popadamy w stan cichej frustracji, nie z powodu zewnętrznych okoliczności, ale z powodu wewnętrznego braku sensu. Według Frankla ta pustka, którą odczuwamy, nie rodzi się z trudności życia, ale z braku znaczenia.
Wierzył, że człowiek może znieść prawie każdy ból, o ile znajdzie dlaczego, aby mu stawić czoła. Problem polega na tym, że nauczono nas szukać sensu w zewnętrznych osiągnięciach, przyjemności, statusie, władzy, ale nic z tego samo w sobie nie podtrzymuje duszy głodnej celu. Kiedy w końcu osiągamy te cele, a mimo to czujemy, że czegoś brakuje, zdajemy sobie sprawę, że przez cały czas patrzyliśmy w złym kierunku. Friedrich Nietzsche twierdził, że człowiek współczesny stał się istotą chorą, kimś zagubionym między upadkiem dawnych wierzeń a brakiem nowych znaczeń. Już nie wierzymy w dawnych bogów, ale również nie stworzyliśmy zamienników, które by nas inspirowały. Żyjemy wśród symbolicznych ruin i to w tym przedziale, między tym, co już nie jest, a tym, co jeszcze nie jest, pustka się osiedla. Ale być może ta przestrzeń między znaczeniami nie jest błędem, lecz wyzwaniem. Może być cichym zaproszeniem do głębszego zanurzenia się, do porzucenia gotowych odpowiedzi i zmierzenia się z bardziej autentycznym pytaniem: co naprawdę sprawia, że moje życie jest warte przeżycia? Nie ma formuły, ale jedno jest pewne. Dopóki będziemy uciekać od tego pytania, smutek będzie nadal pukać do drzwi. Ponieważ pustka egzystencjalna nie jest wadą, jest wezwaniem. W pewnym momencie naszej osobistej historii zaczynamy oddalać się od tego, kim naprawdę jesteśmy. Najpierw, aby być zaakceptowanymi, potem, aby się chronić. Stopniowo zaczynamy żyć jako postacie, a te postacie funkcjonują w świecie, ale wyczerpują duszę. Carl Jung nazywał tę adaptację personą, społeczną maską, którą nosimy, aby się dopasować. Ma ona swoją rolę, ale jeśli zapominamy, że jest coś poza nią, zaczynamy więdnąć wewnątrz. To oddalenie nie jest nagłe, ale stopniowe. Jednego dnia przestajemy mówić to, co myślimy, aby nie wywoływać konfliktu. Innego dnia udajemy zainteresowanie tam, gdzie go nie ma. Z czasem przekonujemy się, że życie, które mamy, jest jedynym możliwym. A kiedy zdajemy sobie sprawę, nie wiemy już, co czujemy, ani czego pragniemy. A tym bardziej, kim naprawdę jesteśmy. Pustka rozprzestrzenia się w tej przestrzeni między prawdziwym ja, a ja zaadaptowanym. Jung mówił: to, czemu się opierasz, trwa. To, co akceptujesz, się transformuje. A to, czemu najbardziej się opieramy w nas samych, to właśnie nasza najbardziej intymna prawda. Ta część, która chce powiedzieć nie, gdy wszyscy mówią tak. Ten głos, który nie jest zgodny ze standardem, ale ze strachu przed odrzuceniem uciszamy ten głos. I w tym wymuszonym milczeniu coś w nas choruje. Gdy oddalamy się od naszego prawdziwego centrum, rozpoczynamy cichy proces chorowania duszy. Nie chodzi o to, że popełniliśmy błąd czy dokonaliśmy złych wyborów, ale o to, że zapomnieliśmy, co naprawdę nas porusza. Zapominamy, co nas wzrusza, co nas inspiruje, co sprawia, że czujemy się żywi. A ten smutek, który odczuwamy, z czasem przestaje być tylko cieniem na dnie piersi. Staje się stłumionym krzykiem, wołaniem o pomoc z wewnątrz. Najciekawsze jest to, że to, czego nam brakuje, nie jest w świecie zewnętrznym. Jest w częściach nas, które porzuciliśmy. W tym, co zostawiliśmy za sobą. W tym, czym nigdy nie mieliśmy odwagi być. Istnieje ból, którego nie da się wyjaśnić słowami, ponieważ nie pochodzi z widocznej straty. To ból nieżycia zgodnie z tym, kim naprawdę jesteśmy. Jung nazywał to chorobą duszy, gdy traci ona połączenie ze swoją istotą, gdy przestaje być słyszana. A to, co nazywamy pustką, często jest właśnie tym, dusza próbująca nas przywołać z powrotem, przypominająca nam poprzez ciszę i dyskomfort, że oddaliliśmy się zbyt daleko od samych siebie. Nauczyliśmy się postrzegać smutek jako słabość, ale w rzeczywistości jest on prośbą o uwagę. Pustka nie jest wadą do wypełnienia, ale przestrzenią do wysłuchania. Pojawia się, gdy życie staje się zbyt płytkie, gdy jest ruch, ale nie ma głębi, gdy są połączenia, ale brakuje intymności, gdy mamy cele, ale nie mamy celu. Jakby coś w nas mówiło: zapominasz o mnie. A największą pułapką jest próba znieczulenia tego wezwania. Rozpraszamy się, gonimy za celami, gromadzimy osiągnięcia. Wszystko, by spróbować załatać dziurę, której nie można zamknąć od zewnątrz. Ale pustka nie znika. Ona wraca. Wraca w ciszy, w samotności, w pauzie. I tam ona przemawia. Wymaga odwagi, by słuchać. Odwagi, by nie uciekać, by stawić czoła temu, że być może smutek, który odczuwamy, jest w rzeczywistości prawdą chcącą się narodzić. To w tym niewygodnym miejscu zaczynają się liczne przebudzenia. Gdy rozpoznajemy, że życie, w takiej formie, w jakiej jest, już nam nie służy. A to nie jest koniec, to początek. Początek podróży powrotu do tego, co ważne, do tego, co istotne.
ponieważ nawet najbardziej uśpiona dusza może się obudzić. Po bólu przychodzi cisza, po ciszy przychodzi słuchanie. I to w tej przestrzeni, nagiej, niewygodnej i prawdziwej, możliwość ponownego spotkania zaczyna się pojawiać. Pustka nie chce nas zniszczyć. Ona chce nas zatrzymać, powstrzymać nas od dalszej ucieczki, sprawić, byśmy się zatrzymali. Przestali biec, przestali się ukrywać, przestali udawać. Ona chce, byśmy spojrzeli do wewnątrz, byśmy poczuli, byśmy przypomnieli sobie. Powrót zaczyna się tak, gdy decydujemy się zostać z dyskomfortem zamiast od niego uciekać. Gdy po raz pierwszy od długiego czasu pytamy, czego naprawdę potrzebuję, a ta odpowiedź nie pochodzi z zewnątrz, ale z ciszy obecności, tej, w której w końcu nie unikamy już samych siebie, gdzie zaczynamy naprawdę siebie słuchać. A słuchając, zaczyna się przypomnienie tego, co sprawiało, że serce wibruje, tego, co porzuciliśmy po drodze, kim zawsze byliśmy. Nietzsche mówił, że kto ma swoje dlaczego życia, poradzi sobie prawie z każdym jak. I być może to jest klucz. Pustka nie leczy się rozproszeniem, leczy się sensem. Nie większą ilością celów, ale prawdą. Sens może być mały. Troska o kogoś, tworzenie czegoś, życie z uczciwością. I to w tej prostocie pustka zaczyna się przemieniać. Przestaje być dziurą, a staje się przestrzenią urodzajną, gdzie coś bardziej autentycznego może rozkwitać. Smutek zaczyna się rozpuszczać. Nie dlatego, że życie stało się doskonałe, ale dlatego, że w końcu zaczęło mieć sens. Być może pustka nie jest wadą, ale przypomnieniem, prośbą o pauzę, zaproszeniem do słuchania, do obecności. Żyjemy zawsze wypełniając, biegnąc, rozkojarzeni, ale istnieje głęboka mądrość w pustce. Ona pojawia się, aby obudzić. Cichy smutek, który odczuwamy, może być szeptem duszy. Nie chcę już tylko przetrwać. Chcę żyć. Prawdziwe życie nie polega na byciu szczęśliwym przez cały czas. Polega na byciu całością. Na pozwoleniu sobie czuć, kwestionować, milczeć. Na byciu szczerym ze sobą, nawet jeśli to demontuje dawne pewniki. Pustka może być początkiem wszystkiego. Życia bardziej prawdziwego, bardziej połączonego, bardziej wolnego. Gdzie cisza nie przeraża, ale otula. Ponieważ w tej ciszy mieszka prawda i być może najbardziej szczere pytanie, które należy zadać, to nie dlaczego jestem w takim stanie, ale co ta pustka próbuje mi pokazać,